Dzień dobry. Gdzieś z plaży, gdzieś w Maroko. Zapraszam na odcinek. To, że widzicie błękit nieba, to w okolicach Agadiru nie jest takie oczywiste. Dzisiaj akurat taką pogodę mamy, więc zapraszam do słonecznego odcinka. Moi drodzy, znajdujemy się na Imi Qadar Beach. No, powiem Wam tak, plaża bardziej widać tutaj tylko lokalsów, jak mogę to tak określić. No i też rybacka wioska. Kutry tutaj się zupełnie inaczej cumuje, a w zasadzie się ich nie cumuje, tylko się ich wyciąga z morza ciągnikiem. Jakże inna ta plaża w stosunku do poprzedniego odcinka. Tutaj jest więcej śmieci, więcej ptactwa, no i głównie pod lokalsów. I co? Słaba plaża, naprawdę. Dużo śmieci. Takie zaniedbane to jest, zresztą widzicie. Siedzę sobie w restauracji na tej plaży Qadar. Nie polecam, byście tutaj przyjeżdżali na tę plażę. Nie ma po co. Śmieci wiele. Taki harmider. No chyba, że takie klimaty Was skręcą, no to jakby każdy podróżuje według własnych przekonań. Ale ja osobiście nie polecam. Moi drodzy, i tak patrząc historycznie na Maroko, to ja się nie dziwię, że oni tutaj mają wiele języków, operują na przykład francuskim. To jest bardzo popularne, ale z angielskim też jest w miarę. No bo słuchajcie, oni rok 1903, bo patrzyłem na tą nowożytną historię, no to tutaj cały czas się działo. Działo się. Nie było chyba dziesięciolecia, w którym by jakaś rozruba nie była. Od 97 dopiero trochę jest spokojniej. Znaczy, może coś się dzieje, tak, ale na ten moment Wikipedia nic o tym nie pisze. Taksówkarz mnie przywiózł na plażę obok do restauracji. Zobaczymy, jakie ceny i czy tutaj skorzystamy z tej restauracji. A byliśmy przed chwilą tam, gdzie są te czerwone parasole. Więc kawałeczek ujechaliśmy. Rekomenduję tę restaurację, ponieważ podobno tutaj są bardzo dobre ryby. Ale jakie ceny? Zobaczymy. Moi drodzy, duża restauracja, zostaję w niej. Za rybę będę płacił około 10 euro. Nawet mają kuchnię otwartą. Zajrzymy tam. Pewnie, że chcecie, co? Hello guys! Ogromna kuchnia, zobaczcie. Z jednej strony jedne chłopaki mówią, że można nagrywać, z drugiej strony, że nie można. Ja sobie podszedłem do kuchni, zacząłem nagrywać, a oni mówią, że nie.
Dobra, słuchajcie, mamy to w kuchni nie filmować. Ja to wszystko rozumiem, ale kuchnia wyglądała dobrze. W środku zaś mogę nagrywać. Jeszcze Wam pokażę, jaki tu jest widok. Moi drodzy, wjechało moje danie. Prezentuje się tak. Jest soczek, są jakieś oliwki, ale jest ryba, warzywka, ryż. Smacznego Wam życzę. Nie mogę patrzeć, bo odbija się od białego. A tę rybkę będę jadł w takim otoczeniu. Przy szumie fal i oczywiście głośnych sąsiadek z kraju muzułmańskiego. Moi drodzy, no i tak, wycieczka dzisiejsza zakończona. Ona jest podzielona na 2 odcinki. W ubiegłą niedzielę był początek. W tym odcinku wróciłem, że tak powiem. Ale to był jeden dzień. Podzieliłem to na 2 odcinki, no bo wiele się dzieje, więc dlatego też materiału jest dużo. A nie chcę Was też zanudzać i byście swój cenny czas poświęcili na oglądnięcie całych materiałów, a nie tylko najfajniejszych fragmentów, czy wybiórczo, jak to się mówi. Dziękuję Wam również za to, że nie pomijacie reklam. Więc jeżeli jest reklama na filmie, to idźcie sobie zrobić kawkę, herbatę, kolację. Dlaczego? Dlatego, że to nie wiem, jakie tam są budżetowo, czy jakiś grosz tam wpada na nasze konto lub ile groszy, mówię to świadomie, ile groszy, a nie ile złotych, bo czasami mają ludzie błędne myślenie, że z YouTube'a to się ma taki hajs. No, jak będę miał 500 000 subskrybentów i Was oglądających może ze 100 000, to wtedy tak, jakiś tam hajs jest pozwalający podróżować już bez dodatkowych środków własnych. Ale do tego czasu prawda jest taka, że to są moje widzimisię, że sobie podróżuję i Wam staram się pomóc w tych podróżach na własną rękę. Więc do rzeczy, Panie Mietku, ile kosztowała dzisiejsza taksówka? Chłop mi poświęcił pół dnia, zawiózł mnie w 2 miejsca, łącznie kilometrów tego było w jedną stronę około 40, może 45. Czyli no, zaokrąglając już bardzo grubo, to 100 km zrobił. No i zapłaciłem za to 35 euro. Słuchajcie, wypożyczenie samochodu na ten moment, jeżeli bierzecie na krótki okres czasu, to jest około 80 euro. Ale jeżeli wcześniej bukujecie i bierzecie ten samochód na dłużej, to jest około 35 euro. No ale ja nie podjąłem tego ryzyka, o którym wypożyczenia samochodu, o którym już Wam mówiłem w którymś z odcinków właśnie z Maroko. Zapraszam do wszystkich materiałów właśnie z Maroko. Ciekawe informacje, warto się dobrze przygotować. Nawet dzisiaj czytałem jeden komentarz, nawet prośbę tutaj do ludzi mieszkających w Maroku, w jaki sposób można wyklepać i polakierować na własny koszt
samochód, bo ktoś zarysował. To prawda, oni tutaj jeżdżą jak jeżdżą. Zapewniam Was, że prócz mojego ględzenia są też wartościowe informacje, których nie odnalazłem w internecie, lub też być może byłem zbyt leniwy, żeby je odnaleźć, bo w internecie można znaleźć wszystko. Ale tak w pigułce, takie skoncentrowane informacje, to właśnie na moich odcinkach z Maroko. Hello! Ja Wam dziękuję za... Myślałem, że mnie przejedzie. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam jeszcze do kolejnego, a może do kolejnych? Who knows, panie Mietku, who knows? Do miłego zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Przyszedłem kupić magnesy, no bo czas by był. I tak patrzę tu jeszcze za innymi rzeczami, które mnie nie interesują. Idziemy zobaczyć na magnesy. Magnesy 10 dirhamów. Coś wybierzemy, no coś wybierzemy. Wam który się podoba? Tylko mi nie piszcie, że 10. rząd od góry, 3. po prawej stronie. Albo napiszcie, będzie to dla mnie łamigłówka.